Siemanko kochani, 5 rano prosto z Karaibów. Jest jeszcze, jak widzicie, zupełnie ciemno, ale już za chwilę zabieram Was, uwaga, uwaga, na bezludną wyspę. O 6:30 docieramy do portu i o 7:00 po załadowaniu miliarda rzeczy, które ze sobą zabieramy, wypływamy w świat. Płyniemy najpierw przez tak zwane Spanish Waters, czyli hiszpańskie wody. Zatoka nazwana została w ten sposób, aby uczcić pierwszych Hiszpanów przypływających tędy właśnie na wyspę, na czele ze słynnym tutaj Alonso de Ojeda, który był jednym z kapitanów Krzysztofa Kolumba. Ale dość historii. Emocje rosną, a słońce wschodzi i jest naprawdę pięknie. My płyniemy dalej, tylko morze zdaje się nie być już takie spokojne. Płyniemy dzisiaj na Klein Curacao, czyli małe Curacao. Płyniemy bardzo dużą łodzią, wydawałoby się, że chill, ale jak widać na załączonym obrazku, jestem całkowicie mokra, bo fale są całkiem spore. Już tę wyspę gdzieś tam widać. Klein Curacao, czyli małe Curacao, oddalone jest około 25 km od dużego Curacao. Ma niecałe 3 km długości i zaledwie kilometr szerokości. Całą wyspę można więc obejść w jedno popołudnie i to też spróbujemy uczynić. Z czego słynie Klein? Popatrzcie na kolor wody, bez filtrów. Zaczynamy od tego, co ja kocham najbardziej. Zakładam maskę i prosto z łodzi wskakujemy do wody. Przyznam Wam się, że mimo, że z reguły nie miewam choroby morskiej, to ta podróż dzisiejsza statkiem była na takim hardkorze, że mi się wszystkiego odechciało. Wyspa jest bardzo ładna, ale jest bardzo wiecznie dzisiaj, także ciężko w ogóle tutaj nawet pospacerować dłużej. Natomiast popływałam, zobaczyłam znowu żółwie i w ogóle była mega radocha, gonienie żółwi. Jestem taka w ogóle rozkopana i tragedia jest. Ale czekamy na zachód słońca, a potem będziemy spać w takich oto warunkach. Postanowiliśmy zostać tutaj na noc, aby mieć wyspę choć na kilka godzin tylko dla siebie. Got my head over water for the first time in years. Got my feet crossed the border from a land of tears. Ain't no way I'm going back under. Got my eyes in the wild blue yonder. Will lies beyond the horizon? Let's go find out. Feeling free, free to
No powiem Wam, że wcale nie najgorzej budzić się w takich warunkach. Sami zobaczcie, jaki widoczek. Wyspa jest całkowicie niezamieszkała. Rano można to wyraźnie poczuć. Przebudziłam się na moim hamaku o 6:30. Tym razem nawet ja nie mam najmniejszych problemów z tak wczesną godziną. Zrywam się, aby nacieszyć się tym niezwykłym spokojem i podziwiać piękny wschód słońca. Sami przyznajcie, że budzenie się w takich warunkach, no cóż, może być lepiej? I tak sobie chodzę po tej wyspie, słuchajcie. Tu jest troszkę zacisznie i tak się ukryłam. Ukrywam się za drzewem, żeby Wam pokazać, że tam jest latarnia. Gdzieś tam. Nie wiem, czy mnie w ogóle cokolwiek słychać, bo jest taki straszny wiatr. Ale jest bardzo ładnie i idę zaraz zwiedzać, żeby Wam pokazać coś więcej, co na tej maleńkiej wysypce można zobaczyć. Bo tutaj nie tylko jest błękitna, piękna woda jednak. Latarnia morska w cukierkowym kolorze wybudowana została w 1913 roku, a więc ponad 100 lat temu. Ma 22 metry wysokości i jest zasilana energią słoneczną. Ulokowano ją na środku wyspy, ponieważ poprzednia została zniszczona przez huragan. Uwielbiam takie kręte schody. Jestem zawsze przerażona. Teraz też. I chodząc w górę, to jeszcze jako tak, ale zejść w dół, to wolę, jakby mnie ktoś zepchnął. Po wietrznej stronie wyspy znajdziemy wraki łodzi, które nie poradziły sobie z siłą morza. Maria Bianca to łódź, która utknęła tutaj w 1988 roku i od tego czasu jest już tylko obiektem do zdjęć dla turystów. Obok niej co jakiś czas pojawiają się inne, mniejsze bądź większe łodzie, które również nie pokonały fal. Są tu takie domy, które kiedyś chyba były zamieszkane, już chyba nie są. Wcale bym nie pogardziła, powiem Wam, mieszkać w takim domu, nawet w takim rozwalonym, bo jak sobie spojrzycie tu, no to chyba wart. Te drewniane domki to chaty rybaków, którzy przybywają tutaj czasem na kilka dni. Podobnie jak my teraz. Poza pływaniem, snorkelingiem i spacerami, wielką atrakcją wyspy jest też kitesurfing. Amatorzy tego sportu przybywają tutaj w grupach, aby korzystać ze świetnych warunków pogodowych i unosić się ponad tymi niesamowicie lazurowymi wodami. A ja powiem Wam jedno.
Dla mnie Klein to chyba najbardziej błękitna woda, jaką w życiu widziałam. Znacie inne takie miejsca? A może inne bezludne wyspy? Polećcie proszę w komentarzu. Ja zadzieram kiece i dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Ściskam.